Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu wracamy do tematu chleba. Dlaczego mówię znowu? Ponieważ ci z Was, którzy bywają na naszym kanale, zapewne widzieli odcinek o chlebku tureckim. Dzisiaj robimy taki ciekawy miszmasz. Będzie to chlebek turecki z serem. Jak go zapieczemy, to ten ser nam się fajnie rozpuści, troszeczkę wypłynie i będzie cudownie ciągnący. Po wielu trudnych odcinkach dotyczących insulinooporności oraz naszego zdrowia postanowiłam wyluzować i wrzucić coś, co rozpieści nasze kubki smakowe. W końcu mamy lato, mamy wakacje i musimy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, chociażby w takiej postaci, żeby naładować do naszego chleba dużo sera. Jest to świetna propozycja na wieczór. W kolejnym odcinku, krótkim szorcie, pokażę Wam, jak zrobić wspaniały sos czosnkowy. Więc ten chleb możemy podawać zarówno z sosem, jak i z humusem, ale do dzieła. Mam tutaj wsypany kilogram mąki chlebowej 750. Proponuję Wam szczerze, kupcie tą mąkę chlebową, ona naprawdę robi robotę i moim zdaniem ten chleb wychodzi najlepszy. Obojętnie jakiej firmy, testowałam różne. Pracę przy chlebie zaczynam od czego? Wchodzę do kuchni, włączam piekarnik, góra, dół, 250. Temperatura tutaj ma znaczenie. Dajemy sól, aby nasz chleb miał smak. Ja daję 2 łyżeczki. Ponieważ musimy użyć drożdże, trzeba by je było czymś nakarmić. Ja tutaj dodam ksylitolu. Nie za dużo. Tyle starczy. Ok. I mamy drożdże. Jak wiecie, ja się nie bawię tutaj w rozczyny. Dla mnie proste rozwiązania, szybkie rozwiązania to są najlepsze rozwiązania. Ponieważ jestem mamą, prowadzę firmę, pracuję, nie mam czasu na potrawy, które wymagają jakiegoś ogromnego zaangażowania. Także niestety szukam tych rozwiązań, które w mojej ocenie nie zabiorą za dużo czasu, a pozwolą na przygotowanie zdrowego i smacznego posiłku. Zatem do kilograma mąki, kostki drożdży, 2 łyżeczek soli i 2 łyżeczek ksylitolu. Ja nie byłabym sobą, gdybym nie dosypała jakiegoś tutaj błonnika z witaminami, więc sypnę siemieniem lnianym. Tego nie ma w oryginalnym przepisie, ale ja chcę, żeby było zdrowo. I chcę, żeby ta mąka była łatwiej i fajniej przyswajalna przez nasz organizm za pośrednictwem błonnika. I teraz tak, dolewamy wodę, letnią, zwykłą wodę, sporo tej wody i oczywiście oliwa z oliwek. Dużo oliwy, to ma być smaczne, to ma być zdrowe i wyrabiamy. Ciasto powinno być puszyste i mięciutkie. Takie trochę konsystencji, Wam powiem szczerze, gęstej śmietany. Nie za twarde, bo później będzie nam łatwiej je uformować i ono nam fajniej wyrośnie i będzie miękkie. Także trochę jest z tym zabawy. I zobaczcie, moi kochani, to ciasto musi tak trochę tutaj pracować, musi być je słychać, musi wydawać takie rozmaite dźwięki i zacząć nam troszeczkę odchodzić od ręki. Nie za bardzo, bo będzie za twarde. Więc tak jak widzicie, taka konsystencja jest the best w mojej ocenie, a uwierzcie mi, że tych chlebków wypiekam dziennie bardzo dużo na potrzeby naszych gości, także naprawdę mogę się wypowiedzieć, mam już jakieś doświadczenie. Oczywiście, jeżeli ktoś woli ciacho wyrabiać w Robotomixie, nie ma problemu, z tym, że wtedy trzeba zwrócić uwagę na ilość wody. Po prostu popatrzeć, jak ten robot wyrabia to ciasto, czy jest dostateczna ilość wody i oliwy. Ja oczywiście wszystko wykonuję na oko.
Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie ma z tym doświadczenia, to musi się po prostu temu ciastu troszeczkę przyjrzeć. W mojej ocenie ta konsystencja jest najlepsza. Zostawiamy pół godziny, 40 minut do wyrośnięcia i będziemy formować placki z serem i wypiekać. Piekarnik nam się grzeje. Także do zobaczenia za pół godziny. Wykładamy sporą, jak widzicie, taką 2 rękoma chwyciłam porcję ciasta, pokropiłam ją oliwą z oliwek i ukręcam fajny placuszek taki do tego naszego chlebka. O, i on tak powinien wyglądać. Teraz poczekajcie, ja tylko umyję łapki i będziemy wkręcać w nasz chleb ser. Wielu z nas kocha ser. Nie wiem jak wy, ale ja przepadam za serem. Dlatego postanowiłam mój chleb podkręcić serem i muszę wam powiedzieć, że to był genialny pomysł. Moi kochani, drobna rada. Jak urywacie papier z metra, ja kupuję z metra, zauważcie, że jak chcecie na nim robić chlebek i go położycie w ten sposób, to on się bardzo lubi zawijać. I to jest potem kłopotliwe, bo jak on nam się zawinie w piekarniku, to nam przykryje chlebek i on się nie upiecze równomiernie. Robimy tak, odwracamy na drugą stronę i pyk. I już nie będzie się nam zawijał. Także taka moja drobna rada. Na nasz taki, że tak powiem, rozpłaszczony, duży placek chlebkowego ciasta będziemy teraz dodawać ser. To jest serek topiony, śmietankowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że on jest tłusty. Z wielu z was może powiedzieć, że nie do końca zdrowy. Ale jak powiedziałam, no nie tylko cały czas musimy się katować samymi zdrowymi rzeczami. Raz po raz można sobie zrobić, że tak powiem, małą dyspensę. Tutaj mamy zdrowy tłuszcz też w postaci oliwy z oliwek. Ja tutaj docisnę tego serka. Dodam też troszkę mozzarelli. Możecie dodać sobie odrobinę mozzarelli, odrobinę tego serka właśnie topionego. Ja przyznam szczerze, że mi ten topiony najbardziej w tej wersji tutaj odpowiada. Tu mam jeszcze taki duży kawał, to szkoda, że był bez sera. Naładujemy go. A co? Codziennie tak nie jemy, więc jak święto, to święto. Ale co jest ważne? Dlaczego ja ten chlebek zrobiłam taki gruby? Właśnie po to. Bo ten ser w piekarniku, jak my go nie zakryjemy niczym, nie musi być ultra dokładnie. To nie jest jakaś tutaj praca bardzo taka, że tak powiem, szczegółowa, wymagająca niesamowitej precyzji. Chodzi o to, żeby z grubsza ten ser po prostu pokryć, żeby w trakcie pieczenia w naszym piekarniku, żeby on po prostu się nie spalił. On i tak troszeczkę wypłynie, powylewa się, co doda tylko oczywiście naszemu chlebkowi fajnego uroku. Natomiast ważne jest to, żeby te największe takie partie z serkiem pozakrywać. Jak wam się za bardzo do palców lepi, odrobinkę, cyk, oliwy, o i proszę, i już jest lepiej, nie? Już fajnie się formuje taki patencik. Możemy to posypać ziołami, pestkami dyni, pestkami słonecznika. Ja tu akurat mam czarnuszkę. Okej. Szybko wypłuczę ręce. Dobra, i wracam. I oczywiście obowiązkowa krateczka, jak to na tradycyjnym chlebku, chociaż tak jak mówię, no trochę odmieniłam ten przepis. Mam nadzieję, że wszyscy fani tureckiego chleba mi wybaczą. Ja go po prostu podkręciłam serem i zrobiłam z niego tak naprawdę danie. Ciężko jest taki chleb samodzielnie przenieść, więc ja sobie do tego używam takiej deski. Jak ktoś ma taką łyżkę do pizzy, to jeszcze lepiej. Ten chlebek jak najbardziej możecie wypiekać na kamieniu do pizzy. I teraz
W zależności od tego, czy z tego kilograma mąki zrobicie 3 czy 4 chlebki, tak długo będziecie go piec. Albo 9-10 minut, albo 15-16. Oczywiście dużo też zależy od mocy waszego piekarnika. Niektóre piekarniki to 220, niektóre 250. Mój akurat jest 250. Oj, coś tutaj mi nie zadziałało, uciekło, dobra. Ale już jest ok. I wjeżdżamy z chlebkiem na raszki. Akurat nie mam tutaj kamienia do pizzy, ale myślę, że sobie doskonale poradzimy. Ten chlebek jest średniej wielkości. Nie jest ani mały, ani duży. Daję mu 10 do 12 minut. Także za moment pokażę wam, jak będzie wyglądał upieczony. Zobaczcie, moi kochani, to jest chlebek wyciągnięty przed chwilą z piekarnika. I teraz chcę wam pokazać. Ja zrobiłam jeden taki przypieczony, a drugi będzie mniej przypieczony. Za chwilę wam go pokażę. A tu jest nasz pływający, gorący, ciągnący się ser. I on znajduje się na całej powierzchni chlebka. Tutaj zresztą widać, że on sobie miejscami fajnie, delikatnie nam wykipiał. Ale ja myślę, że to dodało mu tylko ogromu cudownego uroku. Aromat ciągnącego sera unosi się w całej kuchni, wymieszany z zapachem świeżo pieczonego chleba. Po prostu coś cudownego. Za moment do tego chlebka wyciągnę mój zimny sos czosnkowy. No i co potrzeba więcej? Trochę warzyw, ogórka, papryki, może odrobina humusu. Kolacja gotowa. O, moi drodzy, chcę wam pokazać drugi chlebek. Ten będzie mniej przypieczony, bardziej taki, zobaczcie, sprężysty i bardziej puchaty. Ten rodzaj chlebka, przyznam szczerze, jest bardziej preferowany przez dzieci. No i godzina prawdy, jak on nam się tutaj upiekł. Jak widzicie, kiedy używam noża, ten ser nam tutaj po prostu przepięknie pracuje. Ok. Jeszcze tak, kawałeczek. I wyciągamy. I wyciągamy. O, ja tego chyba jeszcze nie dokroiłam. Sorki. I tu mamy ten kulminacyjny moment. Tak powinien ten chlebek wyglądać. No i moi kochani, nasz genialny chleb. Tu jeszcze się ser przykleił. O, ciągniemy, zobaczcie. Patrzcie, jak wygląda, zobaczcie. Cudownie. To jest po prostu, nawet w dotyku jest to po prostu przecudowne przeżycie, móc go sobie podotykać. No i oczywiście gęsty, schłodzony sosik czosnkowy i voilà. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania naszej naturalnej przestrzeni. Zachęcam was do subskrybowania naszego kanału. Włączcie sobie dzwoneczek, abyście byli na bieżąco i komentujcie. Bardzo was proszę o wszystkie komentarze, i te pozytywne, i te negatywne, abyśmy mogli jak najlepiej budować naszą świadomość po to, aby kanał służył nam wszystkim. Także do miłego zobaczenia. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Bye! This time